Cześć! Zzz. O, bzz. O, to pszczółka! Dzisiaj robimy pszczółkę, małą pszczółkę, no bo tutaj wiosna za oknem, no u mnie świeci słońce, więc zobaczmy, co będzie nam dzisiaj potrzebne. Okej. A więc dzisiaj potrzebujemy oczywiście szydełko, u mnie jest to szydełko 3,5 mm i do tego główne kolory, czyli żółty oraz brązowy. O, tutaj już za dużo wyskakuje. Tak, nie czarny, tylko brązowy, bo tak jak się przyjrzymy, to tak naprawdę pszczółki są żółto-brązowe. One nie mają tam czarnego koloru, a poza tym brązowym się dużo fajniej dzierga, bo więcej na nim widać. Oczywiście nie zabraknie nam dzisiaj też czarnego. Czarny będzie jako dodatek, więc mamy kawałek czarnego, kawałek białego. Wszystkie numery kolorów tych włóczek, a to włóczka Yarn Arn Jeans. Wszystkie numery tych kolorów oczywiście znajdziecie w opisie tego filmiku. Do tego dzisiaj oczywiście ostre nożyczki, które nie poszarpią nam włóczki, a obetną wszystko, co trzeba. Znaczniki rzędów. I teraz tak, można używać takie standardowe, czyli wyglądające trochę jak agrafki albo ślimaczki, ale ja jestem zwolennikiem zakładania sobie kordonka, czyli raz do przodu, raz do tyłu, raz do przodu. Dzięki temu fajnie nam się te rzędy zaznaczają i jednym pociągnięciem łatwo po prostu jest wyciągnąć ten znacznik, a nie trzeba go przepinać z rzędu na rząd, co moim zdaniem jest dość uciążliwe. Co jeszcze? Jeszcze igiełka. U mnie jest to tępa igiełka, która nie pohaczy mi palców, a przyszyje wszystko, co trzeba. No i jeszcze jedna rzecz, o której prawie zapomniałam, czyli wypełnienie. Wypełnienie, czyli kulka silikonowa, gdzie ją znajdziemy w pasmanterii oraz w wyposażeniach do domu, bo często w wypełnieniach do poduszek takich ozdobnych, tam właśnie w środku często jest kulka silikonowa. Jakie są plusy? Przede wszystkim nie uczula, więc jest przyjazna alergikom, nie kruszy się, no i po kontakcie z wodą wraca do swojego kształtu. Co jest ważne, jeżeli kupujecie te poduszki, wypełnienia do poduszek, to spójrzcie, żeby tam było naprawdę napisane kulka silikonowa bądź rurka silikonowa, żeby się później nie okazało, że tam jest jakaś posiekana gąbka, bo to nie to samo, to ma być takie. To wygląda jak taki sztuczny śnieżek. Okej, teraz już mamy wszystko, więc możemy zaczynać naszą pszczółkę. Ok, bierzemy do ręki żółtą włóczkę i zaczynamy. I teraz zaczynamy od Magic Ringa. Cały filmik na Magic Ringa znajdziecie tutaj oraz w opisie filmiku. Hop, no, znaczniku, dobra. A my robimy tutaj Magic Ringa z 6 półsłupków. Raz, dwa, i 6. Biorę, ściągam. Teraz zakładam znacznik. No, znaczniku. O. I w kolejnym rzędzie robimy dodawanie w każdym oczku, czyli w każdym z tych 6 oczek, które tutaj powinny być. Dlaczego ja mam 5 oczek? Ach, raz, 2, 3, 4, 5, widzicie? Mówię i nie zrobiłam tego 6. Hop. Ok, teraz znacznik. I teraz w każdym z tych 6 oczek robimy po 2 półsłupki, czyli hop, 1 półsłupek w pierwszym oczku i w tym samym oczku robię drugi półsłupek. I tak robię do końca rzędu. Dzięki temu z tych 6 zrobi nam się łącznie 12, więc spotykamy się na końcu tego rzędu. Ok, teraz przerzucam znacznik do tyłu w taki sposób, zobaczcie, żeby znacznik był nad nitką roboczą, czyli nitka robocza zawsze musi być pod znacznikiem. Gdyby była nad znacznikiem, to ten znacznik po prostu nie odgrywałby swojej roli i zniknąłby nam tutaj na robótce. Ok, w następnym rzędzie robimy dodawanie co drugie oczko, czyli tak, w pierwszym jest zwykły półsłupek, hop, a w drugim dopiero jest dodawanie, czyli znowu 2 półsłupki w jednym oczku. Jeden półsłupek i drugi
w tym samym oczku i powtarzamy to do końca rzędu, czyli 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2 i znowu jest 6 dodawań, czyli teraz z 12 na koniec rzędu powinno nam się zrobić 18. Więc spotykamy się na końcu tego rzędu. Ten rząd to rząd trzeci. Ok, znowu przerzucam znacznik i w kolejnym rzędzie jest dodawanie nie co drugie, a co trzecie oczko, czyli w pierwszym jest zwykły półsłupek, w drugim jest zwykły półsłupek, a dopiero tutaj w trzecim oczku jest dodawanie, czyli tak to samo co wcześniej, czyli 2 półsłupki w jednym oczku. I teraz robimy 1, 1, 2, 1, 1, 2, 1, 1, 2 i znowu tak do końca rzędu. Znowu dodamy 6 oczek, czyli z 18 powinno nam się zrobić 24 oczka, 24 półsłupki. Spotykamy się na końcu tego rzędu. Ok. Mamy zakończony czwarty rząd i zobaczcie, przy tym zaznaczaniu kordonkiem bardzo fajnie widać zaznaczone rzędy. Zawsze nitka wystająca to jest koniec rzędu parzystego. I taka jest prawda. Skończyliśmy właśnie rząd czwarty. W rzędzie piątym robimy dodawanie, ale spoko, to już jest ostatnie dodawanie, już więcej tutaj dodawania nie będzie w tej części. I teraz robimy nie w trzecim, a w czwartym oczku dodawanie, czyli tak, w pierwszym oczku jest zwykły półsłupek, w drugim oczku jest zwykły półsłupek, w trzecim oczku też jest zwykły półsłupek i dopiero w czwartym oczku robimy dodawanie, czyli 2 półsłupki w jednym oczku. Hop. I oczywiście powtarzamy tą sekwencję do końca rzędu, czyli znowu mamy 1, 1, 1, 2, więc znowu 1, 1, 1, 2, 1, 1, 1, 2, 1, 1, 1, 2. Znowu dodamy 6 oczek, czyli z 24 powinno nam się tutaj na końcu zrobić 30, łącznie 30 półsłupków, więc robimy i spotykamy się oczywiście na końcu tego rzędu. Ok, ostatnie dodawanie już za nami i teraz przez wiele rzędów będziemy powtarzać. Na początek powtórzymy przez kolejne 3 rzędy, czyli w rzędzie, zobaczcie, mamy skończone, tutaj był czwarty, teraz mamy piąty skończony, więc w szóstym, w siódmym oraz w ósmym robimy powtarzanie i spotykamy się na końcu rzędu 8. Co to znaczy, że robimy powtarzanie? To oznacza, że po prostu w 3 kolejnych rzędach powtarzamy tę samą ilość. Tą samą ilość, która jest teraz, czyli 30 półsłupków, czyli wszystkie oczka przerabiamy pojedynczo półsłupkami, tutaj nic nie dodajemy. Dzięki temu właśnie nasza robótka z płaskiej zaraz stanie się taka miseczkowata, jak ja to zawsze mówię, czyli będzie etap miseczki. Czyli powtarzamy 30 półsłupków w tym rzędzie, który właśnie teraz rośnie, czyli zobaczymy jeszcze raz w 6, w 7 i w 8 i na końcu 8 rzędu się właśnie spotykamy. Ok, 8, ostrości. 8 rząd skończony i teraz ja już tutaj mam przygotowany kolor brązowy i mogłabym po prostu go wpleść i lecieć dalej, ale wolałabym, żeby ten kolor przeszedł tak delikatniej, nie tak ostro, więc uwaga, teraz prujemy ostatnie 3 półsłupki, czyli pruję 1, 2, 3 i teraz dołożę już tutaj w tym miejscu nowy kolor, czyli tak, wbijam się, wyjmuję żółty, ale od góry narzucam brązowy już, hop i przeciągam, czyli pół półsłupka będzie żółtego, a pół półsłupka będzie już w kolorze brązowym. I znowu narzucam, wbijam, narzucam żółty, a od góry przeciągam brązowy. Hop. I tutaj jeszcze tak samo. I zobaczcie, te półsłupki, przeciągnie się kolorze. O. Te półsłupki, tutaj jeszcze ściągamy troszkę, one są dwukolorowe. No dobrze, no i zaczynamy. Przerzucam i tutaj już robię całość kolorem brązowym, czyli już normalnie się wbijam, hop i przeciągam i już mam tutaj i ten kolor właśnie dzięki temu, że tutaj już zaczęliśmy od góry wrzucać ten kolor, to nie będzie takiego mocnego spadku.
tylko będzie trochę delikatniejszy. Ok, i teraz przez kolejne 3 rzędy, łącznie z tym, robimy kolorem brązowym. Później znowu robimy 3 rzędy kolorem żółtym, później znowu 3 rzędy kolorem brązowym i znowu 3 rzędy kolorem żółtym i myślę, że tam się spotykamy, czyli łącznie za 24 rzędy. Czyli tak, 3 brązowe, 3 żółte, 3 brązowe, 3 żółte i tam się spotykamy. Wszystkie przejścia kolorów robimy dokładnie w taki sam sposób. Ja mam nadzieję, że to jest zrozumiałe i że nie będzie z tym problemu, więc spokojnie możemy się spotkać. Który to będzie rząd, już Wam mówię. Jeżeli teraz mamy 2, 4, 6, 8 skończonych, to tutaj będzie, mamy 8, 10, 12, 14, 16, 18, czyli to będzie koniec 20 rzędu. Nie wiem, skąd mi się wcześniej 24 wzięło. Jak mamy 3 plus 3, plus 3 plus 3, czyli plus 12, czyli mamy koniec 8 plus 12, to jest koniec 20 i tam się właśnie spotykamy. Ale naprawdę wyczarowałam te 24 rzędy, sorry, przepraszam. Więc tak jak mówię, 3 brązowe, 3 żółte, 3 brązowe, 3 żółte i tam się właśnie spotykamy, czyli na końcu rzędu 20. Ok, zobaczcie. No, mamy tą ostrość, jest. Mamy skończone 20 rzędów. Ja już pozwoliłam sobie odciąć brązowy, oczywiście nie tak super bliziutko, tylko kawałek dalej, żeby on nie uciekł nam w żaden sposób i mogę go schować. I teraz zaczynamy rzędy odejmowania. Zaraz sobie tutaj oczywiście włożymy wypełnienie i ta pastylkowa część naszej pszczółki będzie już gotowa. No to co? W jaki sposób robimy? Pamiętamy, że ostatnie dodawanie to było dodawanie, 3 i dodawanie. No to w taki sposób musimy też zrobić odejmowanie, czyli 3 i dodawanie, to teraz będzie 3 i odejmowanie, żeby w taki sam sposób po prostu zeszło nam z tych oczek, czyli też znowu po 6, czyli robimy 3 półsłupki, 1, 2 i 3 i teraz, uwaga, odejmujemy łącząc 4 oczko za przednią nitkę, czyli nie wbiłam się w całe, hop, tylko wbiłam się tylko w przednią nitkę i to samo robię w 5 oczku, czyli w 4 przednia, w 5 przednia, teraz dopiero narzut, wyciągam przez te 2 oczka, czyli 4 i 5, hop, i teraz narzut i mam półsłupek, który łączy te 2 oczka. I tak powtarzamy do końca rzędu, czyli znowu 3 oczka i odejmowanie, 3 oczka i odejmowanie, 3 oczka i odejmowanie i tam się też właśnie spotykamy i wtedy z 30 schodzimy do 24 oczek. Ok, w kolejnym rzędzie, czyli w rzędzie 22, robimy odejmowanie, łącząc już nie 4 z 5, a 3 z 4, czyli robimy w pierwszych 2 oczkach zwykłe półsłupki, a 3 oczko z 4 oczkiem łączymy odejmując i oczywiście powtarzamy tę sekwencję do końca rzędu, czyli 1, 1 odejmowanie, 1, 1 odejmowanie i tak dalej. Spotykamy się na końcu tego rzędu, wtedy w rzędzie powinno wyjść nam 18 oczek. Ok, ja już sobie tutaj wypełniłam, ponieważ to jest najlepszy moment już na wypełnienie. Za chwilę ta przestrzeń będzie mniejsza i wtedy to już warto tylko dodawać troszkę wypełnienia, a nie już wkładać palce aż do końca, bo no będzie to już mniej wygodne, bo zobaczcie, że przestrzeń tutaj nam się już zmniejsza i teraz też będzie odejmowanie, więc no za chwilę będzie jeszcze mniejsza przestrzeń. Ok, więc zarzucam sobie znacznik do tyłu i znowu odejmuję. I tak jak tam było 2 i odejmowanie, tak teraz będzie 1 i odejmowanie. Czyli hop, pierwsze oczko to półsłupek, a drugie oczko z trzecim oczkiem łączę, odejmując i tak jak wcześniej powtarzam tą sekwencję do końca rzędu, czyli 1 i odejmowanie, 1 i odejmowanie, 1 i odejmowanie. I tak jak teraz powinno być tutaj 18, tak zejdziemy do 12, więc odejmujemy co drugie oczko i spotykamy się na końcu tego rzędu. Ok.
I teraz robimy ostatnie już odejmowanie, czyli z tych 12, które tutaj są, zrobimy mniej, połowę mniej, czyli tylko 6, czyli tak jak zaczynaliśmy, tak też kończymy. Więc teraz bez żadnych pojedynczych już półsłupków odejmujemy, łącząc każde kolejne 2 oczka, czyli pierwsze z drugim, trzecie z czwartym, piąte z szóstym, siódme z ósmym, dziewiąte z 10 oraz 11 z 12 i spotykamy się oczywiście na końcu rzędu. Tak, to nie jest jakieś super wygodne, tym bardziej, że mamy tutaj już wypełnienie, więc trzeba troszkę sobie ścisnąć i wtedy tutaj łączyć, więc odejmujemy i spotykamy się na końcu rzędu. Po tym łączeniu, czyli po tym odejmowaniu, musimy jeszcze domknąć tą przestrzeń, no bo ona się nie domknęła. Więc teraz bierzemy, odcinamy kawałek dalej, bo ta nitka nie przyda nam się do żadnego przyszywania. Hop! I bierzemy igłę, o, mamy ostrość, a tutaj tą pętelkę, która jest, wyciągamy szydełkiem w górę, tak żeby zrobiła nam się pojedyncza nitka i szukam, o, dobra, mamy to, już mi raz uciekła, nawlekam i, uwaga, i będę przeciągać przez wszystkie te przestrzenie, czyli wbijam się w oczko od środka do zewnątrz i przez wszystkie 6 w taki sposób się przebijam. Dzięki temu oplatam tutaj tą nitkę. 4, 5 i 6. Hop. I teraz trzymam sobie kciukiem i ciągnę nitkę. O! I zobaczcie. Perfekto. Idealnie się zamknęło. Teraz mogę tą nitkę z igłą sobie wbić tutaj gdzieś obok i wyjść. Powiedzmy, że to będzie spód naszej pszczółki. Gdzieś tu powiedzmy. I ta nitka, nie powinno już się nic z nią dziać, ale dla pewności możemy ją tutaj zabezpieczyć. W jaki sposób? Wbijamy się, mogę jeszcze o jeden rząd dalej. O, zobaczcie, wychodzi mi tędy, więc wbijam się w miejsce, z którego wychodzi. Przebijam się obok. Teraz nawlekam. Hop, przeciągam. Ona mi się tutaj ładnie układa i wbijam się nie w miejsce, z którego teraz wyszła, a w to miejsce, z którego na początku wychodziła. Wbijam się, przebijam się gdzieś obok, trochę dalej i ciągnę. I zobaczcie, robi mi się supełek, którego absolutnie tutaj nie widać, ale nitka jest już zabezpieczona. W miejscu, gdzie wyszła, naprężam sobie to mocno i odcinam. I dzięki temu jest przywiązane, nitka jest schowana w środku, więc nam nie przeszkadza. Ten znacznik mogę sobie już bez problemu wyjąć, czyli trzymam, ciągnę, o, widzicie? I dzięki temu ten skok tutaj, jest widoczny. Ja nie mówię, że on nie będzie w ogóle widoczny, ale jest dużo mniej widoczny niż jakbyśmy zrobili tutaj tak normalnie, bo by był taki normalny, mocniejszy skok. Okej. Ale od wszystkich innych stron wygląda dobrze. Teraz tak, to jest tył naszej pszczółki, czyli zakończenie, a przód naszej pszczółki jest tam, gdzie był Magic Ring, więc teraz dorobimy jej. Zaraz oczywiście żądło też będzie, będą skrzydełka, oczy, łapki, nóżki i czułki, więc zabieramy się do tego. Teraz może skrzydełka. Do skrzydełek bierzemy oczywiście włóczkę koloru białego, no chyba że ktoś chce zrobić takie błękitne, no to też będzie fajnie wyglądało. Ok, i zaczynamy Magic Ring, ale z 7, czyli robimy 7 półsłupków na Magic Ringu. Raz. Ok, 7. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Biorę, ściągam, narzucam sobie tutaj znacznik i tak jak na początku głównej części pszczółki, robimy w każdym oczku po 2 półsłupki. Dzięki temu z tych 7 na końcu rzędu będzie łącznie ich 14, bo 7 razy 2 to 14. Więc przerabiamy każde oczko 2 półsłupkami i spotykamy się oczywiście na końcu tego rzędu. Ok, przerzucam znacznik
I teraz przez kolejne 6 rzędów, czyli do rzędu 8, przerabiamy wszystkie oczka pojedynczo, czyli w 6 kolejnych rzędach robimy po 14 półsłupków w każdym z tych rzędów i tam się spotykamy, czyli spotykamy się na końcu rzędu 8, pamiętamy pojedynczo, czyli powtarzamy po 14. Ok. Dobra. Teraz w 9 rzędzie robimy odejmowanie, czyli zmniejszymy, żeby to skrzydełko na końcu nie było takie szerokie. I odejmujemy w taki sposób, jakie było dodawanie, czyli łączymy każde 2 oczka, tak żeby z tych 14 zrobiło nam się znowu 7, czyli łączymy pierwsze z drugim, trzecie z czwartym i tak dalej, i tak dalej. Spotykamy się oczywiście tutaj na końcu tego rzędu, czyli łączymy każde 2 i odejmujemy do końca rzędu. Po tym rzędzie odcinamy nitkę kawałek dalej, bo ta nitka musi nam starczyć do przyszycia oczywiście. Takie skrzydełka robimy 2 i teraz wyjmuję i tą nitkę mogę sobie tutaj przepleść, czyli wbijam się w oczko, gdzie jest znacznik, narzucam, przeciągam. Dzięki temu tutaj, zobaczcie, równo mi się to wszystko ładnie układa. Znacznik wyjmuję i oczywiście, tak jak mówiłam wcześniej, skrzydełka mamy sztuki 2, takie same, niczym się zupełnie nie różnią, więc teraz przechodzimy do kolejnych części. Bierzemy brązową włóczkę albo czarną, bo to jaki kolor ma żądło, to już zależy od Was. Ja robię brązowe, tak jak mówiłam już wcześniej, z brązowego się dużo przyjemniej dzierga niż z czarnego, bo po prostu widać więcej. Robimy magic ringa i ten magic ring może być zrobiony, a raczej będzie zrobiony z 6 półsłupków. Ok, tutaj, dobra, wszystko. Ściągam, zakładam znacznik, tym razem mam żółty, żeby było go widać na brązowym kolorze. Hop. I teraz w kolejnym rzędzie robię powtarzanie, czyli powtarzam tą samą ilość oczek, czyli przerabiam każde oczko, no to nie jest zawsze takie łatwe w pierwszym rzędzie, przerabiam każde oczko jednym półsłupkiem, już widzę, że się źle coś tutaj wbiłam. Teraz jest dobrze. 1, tak żeby na końcu tego rzędu również wyszło ich 6. Ok, 6. Widać, że ten kształt od razu jest taki inny, a to przecież o to chodzi. I teraz w kolejnym rzędzie robimy dodawanie, ale to dodawanie to nie jest dodawanie w każdym, a dodawanie co drugie, czyli dzięki temu dodamy tylko 6, nie dodamy 6, tylko 3 właśnie. Więc hop, w pierwszym jest zwykły półsłupek, a w drugim jest dodawanie i właśnie tutaj akurat wychodzi, że to robimy 3 razy tylko, czyli znowu półsłupek, znowu dodawanie, raz i 2 i ostatni raz, mam nadzieję, że tutaj ta ostrość nie ucieka, hop i dodawanie. I teraz w kolejnym rzędzie robimy powtarzanie, czyli powtarzamy, tak? Czyli mamy aktualnie 9, więc powtarzamy te 9 w tym rzędzie i spotykamy się oczywiście na końcu tego rzędu. Mówię, w tym rzędzie mamy 9 oczek, więc robimy 9 półsłupków. Po tym powtarzaniu robimy znowu dodawanie i znowu dodamy tylko 3 oczka, więc robimy w pierwszym oczku półsłupek, w drugim oczku półsłupek i dopiero w trzecim oczku robimy dodawanie. I powtarzamy to do końca rzędu, czyli łącznie jeszcze 2 razy, czyli 1, 1, 2, 1, 1, 2, 1, 1, 2 i spotykamy się na końcu tego rzędu. Wtedy w rzędzie powinno nam wyjść 12 oczek.
Ok, mamy 12 oczek, mamy skończone 5 rzędów i to jest ostatni rząd teraz, więc ostatni rząd żądła. I teraz robimy rząd powtarzania, tak żeby właśnie w tym ostatnim rzędzie było 12 półsłupków, więc przerabiamy wszystkie oczka pojedynczo i spotykamy się oczywiście na końcu tego rzędu. Oczywiście na końcu możemy sobie jeszcze raz przerzucić i zrobić oczko ścisłe, czyli wbijamy się w miejsce, gdzie jest znacznik, narzucam, przeciągam, no i tak naprawdę to już wszystko. Teraz zostawiam sobie odpowiednią długość włóczki do przyszycia, czyli biorę i obwijam 2 razy, raz i 2 i teraz dopiero kawałek dalej odcinam. I teraz jestem pewna, że ta długość, którą tutaj sobie zostawiłam, na 100% starczy, nie zostanie mi nie wiadomo ile kilometrów. Tutaj możemy włożyć ciut wypełnienia. Oczywiście znacznik wyjmuję, naprawdę ciut, bo to jest taka malutka tutaj ilość, a nie chcemy też, żeby to żądło było takie 100% miękkie, czyli dobrze je jednak jest ciut, naprawdę, zobaczcie, ciut wypełnić. Można to robić oczywiście w trakcie przyszywania. Możemy oczywiście od razu sobie przyszyć żądło, więc patrzymy, pamiętamy z której strony. Na końcu, tu jest przód, tu gdzie jest magic ring, a tu gdzie zamykaliśmy jest tył. I w zależności od tego, tu jest dół, w zależności od tego jak chcemy, bo ono przez to, że jest robione ślimakiem, nie jest idealnie równe, więc w zależności od tego jakie ułożymy, teraz akurat wychodzi jakby było w miarę prosto, patrzymy sobie tutaj, ja sobie je troszkę zrobię, żeby było tak lekko w dół, nie? Więc wiem, że ta część, którą robiłam na samym końcu, ona musi być u góry, dzięki temu właśnie to żądło się tak ułoży odpowiednio jak chcę, więc biorę, od razu sobie przyszywam, żeby za chwilę było mniej przyszywania. Gdzie jest moja igiełka? W jaki sposób przyszywam? To jest bardzo łatwe. Mogę sobie jeszcze oczywiście wziąć szpilki. Ojejku, co ja dzisiaj mam. Ale bez szpilek też sobie poradzę. W miarę równo sobie przykładam, trzymam i teraz raz idę pod półsłupek tutaj, albo pod nitkę, a raz idę pod oczka, te górne, które przerabialiśmy. I tak tutaj pamiętając, że tu też jest moment, gdzie było 12 oczek, więc wiem, że tutaj w miarę na środku jest 12, a że chcę mieć troszkę wyżej, no to staram się dość równo tutaj polecieć, więc raz pod oczko, raz pod półsłupek, a my przechodzimy jeszcze do czułek, łapek oraz oczek. Ok, teraz bierzemy czarną włóczkę do ręki i zrobimy od razu czułki, łapki oraz oczy. Wszystko będzie czarne, biały jeszcze użyjemy przy oczach. I teraz od razu mówię, na pewno będzie mało widać, ale ja będę wszystko mówiła. Żeby zrobić czułki, robimy 9 oczek łańcuszka. I na tych 9 oczkach łańcuszka robimy 8 półsłupków, więc myślę, że tutaj nie ma większej już filozofii, więc hop, ja tutaj przerabiam. Ok, mamy 8, ale tego w ogóle nie widać. I teraz na końcu po prostu odcinamy kawałek dalej włóczkę. Wyjmujemy to oczko. No i mamy naszą czułkę. Oczywiście można ją zrobić dłuższą, ja jej nie robię dłuższej. Oczywiście takie czułki robimy 2 sztuki. No to od razu jak mamy czarną włóczkę, to zrobimy nóżki. Oczywiście można, nie trzeba tych nóżek. Ja sobie wymyślam, że ta pszczółka będzie miała po prostu nóżki. I teraz uwaga, będziemy robić tak zwany podwójny łańcuszek, czyli nie robimy oczka na samym początku włóczki, a musimy kawałek dalej. I zobaczcie, ja tutaj mam taką długość, no jak trochę moja dłoń powiedzmy, i robię dopiero teraz oczko łańcuszka i uwaga, tą krótszą część narzucam od przodu do tyłu, a nitkę roboczą od tyłu do przodu, hop, i mamy jedno oczko i znowu do tyłu, do przodu, drugie oczko, łącznie robimy 8 takich oczek. Ok,
Teraz odcinamy kawałek dalej włóczkę i uwaga, bierzemy i obydwie te nitki przeciągamy przez to ostatnie oczko. Hop, ściągamy jedną, drugą i takich nóżek robimy 6 sztuk. Przejdźmy oczywiście już do ostatniej rzeczy, czyli do oczu, bo one też tutaj będą stworzone z włóczki. Nie są to żadne bezpieczne oczy, a właśnie takie zrobione. Jak już mamy czarną, to polecimy z czarnej. Zaczynamy od Magic Ringa z 6 półsłupków. Można tutaj użyć znacznik, ale nie trzeba, bo tu są tylko 2 rzędy tak naprawdę. Hop. 1, 2, 3, 4, 5 i 6. Teraz biorę, ściągam i na tych oczkach, których tu nie widać, ale jest ich 6, robimy po 2 w każdym oczku, czyli łącznie na końcu będzie 12 i tak naprawdę to już będzie cała czarna część oka, czyli 12 półsłupków na już drugim rzędzie, bo pierwszy rząd to Magic Ring, więc spotykamy się tutaj na końcu tego rzędu i zaraz zrobimy jeszcze białą część oka. Na samym końcu bierzemy i łączymy oczkiem ścisłym, czyli wbijam, narzucam, przeciągam. Hop. Obwijam sobie tutaj 2 razy, żeby mieć odpowiednią długość włóczki do przyszycia. Hopka. Biorę, wyciągam i mam czarną część. Wygląda jak jedność, bo jest z czarnej włóczki, ale robimy jeszcze białą część i ta biała część to jest tak naprawdę tylko Magic Ring z 5 półsłupków i nic więcej. Więc wbijam, robię Magic Ringa z 5 półsłupków i tak naprawdę po zamknięciu tego mam już tą białą część, czyli mamy wszystkie części już. 2, coś tu źle przeszło. 3, 4, 5. Raz, 2, 3, 4, 5. Biorę, ściągam. Tutaj sobie wbijam. Robię oczko ścisłe. O, coś chyba za mało nitek tutaj przeszło. A nie, jest chyba dobrze. Ok, tak samo zostawiam sobie troszkę do przyszycia. I mogę jeszcze sobie tak wziąć i schować tą nitkę, żeby ona od razu była z tyłu, czyli znowu wbijam w to oczko, w którym było oczko ścisłe i tą nitkę po prostu z przodu przeciągam do tyłu. O, i mogę sobie tutaj mocniej to ściągnąć, żeby żadna nitka mi się tutaj jakoś dziwnie nie ułożyła. Ok, więc mamy oczywiście oczy, też robimy 2 sztuki. Tutaj mam jedno, tutaj mam drugie, tylko mi się tutaj wszystko plącze. O, widzicie? Mam 2 i przyszywamy. I teraz w jaki sposób wszystko przyszywamy? Zobaczcie, ja już tutaj połączyłam 5 przednich nóżek. Mam nadzieję, że to dobrze widać. O, teraz widać. I to jest mega proste, bo te nóżki nie są przyszywane, a są tylko przyczepiane. O, mam nóżkę. I teraz zobaczcie, tu są 2 nitki. Hop. I nawlekam jedną. I teraz muszę sobie zobaczyć, jak ona będzie ułożona. Chciałabym, żeby była tak w dół. Ok, więc już mam tutaj jedną wbitą, więc wbijam się. No, ostrości, to jest ważne. Wbijam się. I teraz wyciągam. I teraz wbijam się obok. Nie w to oczko samo, tylko obok. Przebijam. I tak, żeby ona wyszła w tym samym miejscu. Widzicie? W tym samym, co pierwsza nitka. Teraz dopiero nawlekam tą nitkę. Hopka. Przeciągam. O, i ona się tutaj ładnie zaraz ułoży. I związuję w supełek. Czyli raz, mocno. 2, mocno. I znowu wbijam się igłą w miejsce, z którego wychodzą te nitki. Przebijam się gdzieś dalej i przeciągam najpierw jedną, później drugą. Zobaczcie, przeciągam. Hop. Tą drugą też, czyli znowu się wbijam w miejsce, gdzie wychodziły. Przebijam się gdzieś obok. Tutaj nawlekam. I przeciągam. I naprężam.
odcinam i tą drugą tak samo naprężam i odcinam. No dobrze, zostało nam tylko już połączenie czułek i czułki dokładnie w taki sam sposób tutaj łączymy, czyli też je po prostu przywiązujemy jakby do góry głowy w taki sposób jak chcemy. Ja chcę, żeby one były tak przód tutaj fajnie tak ułożone, o, coś takiego. No i przyszywamy oczy i skrzydełka. Oczy na płasko, czyli jakby na okrętkę, czyli tak samo tutaj pod półsłupek, pod oczko, pod półsłupek, w taki sam sposób tak naprawdę jak żądło i w taki sam sposób przyszywamy jeszcze skrzydełka, tyle że ułożenie skrzydełek sobie możemy tutaj ustawić, w zależności czy chcemy, patrzę gdzie jest dół, no ostrości, czy chcemy, żeby one były tak bliziutko, czy dalej, to już od nas zależy, ja chyba tak troszkę po boczku, wtedy możemy sobie je tak odgiąć i one się bardzo ładnie tutaj ułożą, tak? Przyszywamy oczywiście z każdej strony, to nie jest tak, że na płasko, chyba że chcemy, żeby one były tak zupełnie na płasko, ale ja pewnie przyszyję każde oczko oddzielnie, dzięki temu będę mogła bardziej je tutaj ustawić, więc co? Zszywamy i spotykamy się już na podsumowaniu. Ok, moja pszczółka już zszyta, zobaczcie, czułki, skrzydełka można inaczej ułożyć. To jest właśnie fajne, że można je wygiąć na zewnątrz albo pod spód do środka. O, hop, czułki. No, jedna zawsze będzie się kręciła nie w tą stronę, co trzeba. I co? Mam nadzieję, że Wasze pszczółki wyszły równie ciekawie. Dajcie oczywiście znać, oznaczajcie mnie na Instagramie, Facebooku, na TikToku, wszędzie tam jestem. Tam też możecie pytać, jeżeli coś gdzieś jest niejasne. Oczywiście komentarze także do Waszej dyspozycji. No to co? Pochwalcie się swoimi pszczółkami, dziergajcie. Ja Wam dziękuję, że dziergałeś ze mną. Będę wdzięczna oczywiście za kciuka w górę, subskrypcję kanału oraz włączcie sobie dzwoneczek, ponieważ dzięki temu będziecie dostawać powiadomienia, a tutaj tutoriale pojawiają się regularnie, a jak nie tutorial, to poradnik. Zawsze co piątek jest nowy filmik. No, przyznam, że jestem też sama zadowolona z tej pszczółki. To co? Dzięki jeszcze raz i do następnego. Pa!